Cześć, tu Bartek czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Więc dostałeś skierowanie na kolonoskopię lub są wskazania do jej wykonania i zastanawiasz się, czy da radę się z tego wywinąć. Zwłaszcza, że na własne oczy widziałeś, jak twój kuzyn bezpośrednio po wykonaniu tego badania wszedł bez słowa do domu, bezpośrednio wszedł pod prysznic w kurtce, butach, odkręcił ciepłą wodę, skuł się w kłębek w rogu kabiny prysznicowej i zaczął kołysać do przodu i do tyłu, kojąco starając się pocierać swoje ramiona. Mógłbyś przysiąść, że słyszałeś nawet łkanie poprzez hałas lejącej się wody. I nie ma co się dziwić, w sensie liczba entuzjastów, którzy chcą, żeby wetknąć im dobrowolnie rurkę w tyłek, jest, wydaje mi się, równie mała jak liczba osób, które będą stepować w lateksowym kombinezonie z wycięciem na sutki na stercie klocków Lego. Innymi słowy, mały wycinek społeczeństwa. Jako że temat jest poważny, to warto na początku się rozluźnić i może zacznę od jeszcze jednego sucharu, jeden z moich ulubionych lekarskich dowcipów. No! God, please, no! No! Przychodzi pacjent do proktologa, proktolog mówi mu: dobrze, proszę się w takim razie rozluźnić, przeprowadzimy badanie rektalne. Zakłada rękawiczkę, wsadza pacjentowi palec w odbyt, po czym mówi mu: proszę pana, proszę być spokojnym, wzwód w takich momentach jest w pełni normalny. Pacjent się na niego patrzy: przecież ja nie mam wzwodu, a lekarz na to: wiem. Przysięgam, że nie będzie już więcej sucharów na ten temat, chociaż nie chcę się przyznawać, ile kawałów na ten temat napisałem, opracowując scenariusz do tego filmika. To zdecydowanie pokazuje, że odmawiam dojrzewania. Mentalnie zatrzymałem się na pewnym etapie i jest mi tam dobrze. Ale o czym to miałem? Odcinek powstał poniekąd w takiej mentalnej odpowiedzi na jeden komentarz, czy właściwie post, który widziałem na Xie, czyli starym Twitterze, który został popełniony przez kardiologa, żeby było jasne, nie przez gastrologa, nie przez gastroenterologa, tylko przez kardiologa, który stwierdził, że jeśli ktoś się boi kolonoskopii, to niech sobie zrobi badanie na utajoną krew w kale. Przeczytałem ten komentarz i się przeraziłem, bo jest to absolutnie fatalna rada. W sensie, jeśli rzeczywiście, pomyślałem sobie, ktoś chciałby uniknąć kolonoskopii z wielu powodów, bo, żeby było jasne, jest wiele powodów, aby jej unikać, o których zaraz powiem, to jest dużo więcej do zrobienia niż tylko i wyłącznie wykonanie badania na utajoną krew w kale. Natomiast jakie to są powody? Niektóre osoby po prostu się boją tego badania i, tak jak mówiłem, jest to żarty na bok, w pełni zrozumiałe. Są osoby, które mają przeciwwskazania do wykonania takiego badania i tym samym oczywiście ponownie jest to zrozumiałe, że chcemy dostać jak największą ilość informacji, które dostarczyłaby kolonoskopia, ale bez potencjalnie jej wykonywania. Są osoby, które mają fatalną tak zwaną tolerancję na kolonoskopię, czyli generalnie występują u nich różnego rodzaju, czasami nawet dotkliwe efekty uboczne tego badania endoskopowego. I na koniec są osoby, które są przed 50 rokiem życia, więc teoretycznie nie mają jeszcze wskazań do wykonania tego badania, ale być może mają zwiększoną liczbę czynników ryzyka, które narażają je na rozwój m.in. raka i jelita grubego. Mogą to być choćby przewlekłe choroby zapalne jelit, przede wszystkim jelita grubego, jak choroba Lewsińskiego krona, czy też wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Niezależnie od tego, jaka jest przyczyna niechęci albo niemożności wykonania kolonoskopii, w tym odcinku chciałbym wyjaśnić właśnie, jak można dostarczyć jak największą pulę informacji, którą dostarczy nam zwyczajnie kolonoskopia, nie wykonując badania inwazyjnego. Czyli innymi słowy, wszystkie te badania, o których będę mówić w odcinku, które są potencjalnym zamiennikiem wykonania kolonoskopii, będą badaniami z krwi, będą badaniami z kału albo badaniami obrazowymi. Natomiast żadne z nich nie będzie badaniem bezpośrednio inwazyjnym. A teraz chwila przerwy dla sponsora tego odcinka, którym jest firma Numa. Firma Numa jest dostawcą wysokopolifenolowej oliwy z oliwek. Jest to firma, która tak naprawdę odpowiada na chyba największe wyzwanie, z którym zmaga się większość osób, które chcą się odżywiać zdrowo, ale słyszały, że większość oliwy z oliwek, co jest prawdą, na rynku jest najzwyczajniej w świecie fałszowana. Jest to olbrzymie źródło dochodów dla całego mnóstwa gangów, między innymi we Włoszech, co jest niesamowicie ciekawe, czy Grecji i grup przestępczych. Jeśli więc porzuciłeś spożywanie oliwy z oliwek, bo stwierdziłeś: kurde, ja nie będę kombinować po prostu i zastanawiać się, czy ta oliwa, którą spożywam, to są po prostu olej słonecznikowy zmieszany z olejem rzepakowym, z domieszką czegoś innego, to Numa
jest tutaj wybawieniem. Czemu? Jeśli chodzi o wysokopolifenolową oliwę z oliwek firmy Numa, badana jest absolutnie każda partia. Nie wyrywkowo, któraś tam, absolutnie każda partia tej oliwy jest badana. Skąd masz wiedzieć, z którą partią masz do czynienia? Ponieważ numer partii jest podany na butelce, którą sobie zamawiasz. W momencie, w którym przychodzi ona do domu, możesz sobie zobaczyć numer partii, wejść na stronę firmy Numa i przeczytać, jakie są parametry danej oliwy. Jeśli zastanawiasz się, czy to laboratorium jest legitne, wszystko można kupić, to warto wspomnieć, że badania są robione przez laboratorium InLab, które jest jednym z paru zaledwie laboratoriów akredytowanych na świecie przez Międzynarodową Radę do Spraw Oliwy. Innymi słowy, to nie jest laboratorium, które gra w kulki, oni są wykwalifikowani właśnie po to, żeby to robić i robią te badania dobrze. Innym świetnym powodem, aby spożywać oliwę Numa, jest ilość polifenoli. Tak naprawdę przytłaczająca większość, bym powiedział, dobrze ponad 90% wszystkich korzyści, które płyną ze spożywania oliwy z oliwek, płyną ze spożywania większej ilości polifenoli. I typowe oliwy, które mogą nazywać się wysokopolifenolowymi, muszą mieć co najmniej 50 mg polifenoli na 1 litr produktu. W większości produktów sklepowych będziemy mieć do czynienia z ilością polifenoli w oliwach, o ile to są oliwy, od 50 do 150 mg. Czasami, jak zaszaleją, to do 250. Stężenie polifenoli z kolei w oliwach firmy Numa będzie często wynosić od 600 do 700 parudziesięciu. Innymi słowy, mówimy o parukrotnie większej różnicy w ilości polifenoli, nawet do parunastu, niż inne oliwy zawierające większą ilość polifenoli na rynku. Przypominam, że dla takich bardzo dobrych efektów zdrowotnych warto sobie spożywać 2 łyżki oliwy dziennie, szczególnie jeśli ktoś ma kłopoty zdrowotne. Przypominam, że odcinki były na temat oliwy z oliwek m.in. tu i tu. W smaku jest również obłędna, polecam przeczytać setki opinii na temat tej oliwy w internecie. Wydaje mi się, że opinia jest zgodna. Jeśli chciałbyś zamówić sobie taką oliwę, to tutaj na ekranie zobaczysz adres strony internetowej firmy Numa. Oczywiście link będzie również w opisie. Z kodem Bartosz masz 20 zł zniżki na absolutnie każdą butelkę, którą zamówisz. Innymi słowy, jeśli zamówisz 3 butelki, będziesz mieć w sumie 60 zł zniżki. Serdecznie polecam ze swojej strony, a my lecimy dalej. Zacznijmy od stwierdzenia czegoś, co wydaje mi się powinno być oczywistością, a oczywistością nie jest, choćby na przykładzie właśnie tego kardiologa, który komentował kolonoskopię. Nie ma absolutnie żadnego innego badania, nawet jednego, nawet 5 czy 10 wykonanych razem, które dostarczą taką pulę informacji, jaką dostarcza kolonoskopia. Możemy sobie zastosować jakąś analogię, że jeśli mamy jakąś plastikową tubę, to najłatwiej jest dowiedzieć się, co jest wewnątrz niej, po prostu zaglądając do środka, versus zastanawianie się, czy po prostu jakieś odpryski z tej tuby, jeśli zbadamy, to one nam powiedzą, co tam dzieje się między innymi w środku, czy będziemy robić badanie obrazowe tej tuby, żeby mniej więcej domyślić się, co jest w środku itd. itp. Nie jest to idealna analogia, ale wydaje mi się, jest wystarczająco dobra, żeby zrozumieć, dlaczego nie da rady przebić kolonoskopii, jeśli chodzi o dostarczanie informacji, pakietu informacji różnego rodzaju. Wszystko inne będzie poniekąd zamiennikami. Nas oczywiście interesuje, żeby te zamienniki, jeśli chodzi o badania, dostarczały jak największej porównywalnie ilości informacji, co sama kolonoskopia. Dam Wam też punkt odniesienia. Mamy obecnie lipiec roku pańskiego 2026. Dam Wam punkty odniesienia, jeśli chodzi o ceny, żeby wiedzieć po prostu, jak cenowo te zamienniki będą wypadać w odniesieniu do kolonoskopii. Oczywiście nie mówię o kolonoskopii, która jest wykonywana na NFZ, kiedy są wskazania, to oczywiście będzie darmowa. Natomiast mówię o kolonoskopii, jeśli ktoś by się zdecydował na wizytę prywatną. Więc zwyczajnie kolonoskopia, jeśli chodzi o wizytę prywatną, może kosztować od paruset do nawet 900 zł, jeśli jest, uwaga, bez znieczulenia. Kolonoskopie ze znieczuleniem potrafią kosztować od 900 nawet do 1500 zł. Potem wchodzą różnego rodzaju dodatkowe usługi, czyli na przykład jeśli podczas takiej kolonoskopii wykryje się polipy, no to płaci się osobno za wycięcie tych polipów bardzo często. Rzadko kiedy jest to w pakiecie. Wycięcie po prostu tych polipów podczas kolonoskopii ze znieczuleniem, cena może być od 1000 do nawet 2000 zł. No i czasami, albo często tak naprawdę będzie się płacić osobno za badanie histopatologiczne wycinków. To może być 100, to może być 200 zł. Więc rozstrzał, jak to w służbie zdrowia, jeśli chodzi o dowolne usługi medyczne, tak naprawdę jest olbrzymi. Natomiast mam nadzieję, że daje to przynajmniej jakiś punkt odniesienia
do przyszłych cen innych badań, które będę podawać. Kolejna rzecz, która będzie nas interesowała, jeśli chodzi o takie parametry, nazwijmy to techniczne badania, to jest czułość i swoistość danego testu. Czułość, przypominam, jest to zdolność wykrywania osób rzeczywiście chorych. Czyli jeśli jakieś badanie ma czułość 95%, to znaczy, że wykryje 95 osób na 100 osób badanych, które rzeczywiście mają dany problem. Drugą cechą, o której bardzo często się mówi, która idzie w parze z czułością, jest swoistość. I przypominam, że swoistość to są tak naprawdę wyniki fałszywie pozytywne. Innymi słowy, nie masz danej choroby, ale wynik i tak może być pozytywny. Czyli innymi słowy, swoistość będzie poniekąd odsiewać osoby, które nie są chore, a które test może pokazać jako chore. Tak jak mówię, najlepiej to rozumieć jako liczba osób, które są pokazane jako chorujące, mimo że nie chorują na dane schorzenie. Czyli to jest tak naprawdę ilość potencjalnie fałszywie pozytywnych wyników. Jak to wygląda, jeśli chodzi o kolonoskopię? Jeśli chodzi przykładowo o wykrywanie polipów, czy też gruczolaków, które będą większe niż 10 mm, które będą większe niż 10 mm, które będą większe niż 10 mm, czyli 1 cm, to czułość kolonoskopii wynosi 89 do 95%. Swoistość z kolei dla polipów gruczolaków o takiej wielkości będzie wynosiła 89%. Innymi słowy, olbrzymia czułość, olbrzymia swoistość. Jeśli chodzi o mniejsze polipy i gruczolaki, czyli takie startujące mniej więcej od 6 mm, to czułość kolonoskopii będzie wynosiła od 75 do 93%, natomiast swoistość będzie wynosiła 94%. Te liczby będą poniekąd punktem odniesienia do czułości i swoistości innych testów, o których będę mówić, ponieważ bez tych parametrów, bez czułości i swoistości w żaden sposób nie dałoby rady porównać, czy informacje, które dostarczają nam te inne testy, są porównywalne z samą kolonoskopią. Warto jeszcze dodać tutaj słowo wyjaśnienia, bo wydaje mi się, że nie każdy może wiedzieć, po co w ogóle się skupiamy tutaj na tych polipach, na tych gruczolakach, łagodnych zmianach nowotworowych. Jeśli chodzi o raka jelita grubego, i kolonoskopia jest oczywiście używana jako badanie przesiewowe, aby wykrywać takie zmiany, to większość przypadków raka, przytłaczająca większość przypadków raka jelita grubego, to jest przekształcanie się polipów właśnie w raka jelita grubego. I mamy tym samym pełen fokus tutaj na tych polipach. Są oczywiście różnego rodzaju cechy tych polipów, które sprawiają, że musimy być bardzo uważni, dlatego też między innymi są one wycinane, jak mówiłem. I przede wszystkim powinny niepokoić polipy, które mają więcej niż 1 cm. Im większy polip, tym większa szansa, że zrakowacieje. Potem jest budowa. Najbardziej agresywne potencjalnie są takie polipy kosmkowe. One najczęściej będą przekształcać się w raka jelita grubego. Jeszcze mamy takie polipy cewkowo-kosmkowe. One również mają całkiem sporą, ale bardziej pośrednią w porównaniu do samych kosmkowych polipów szansę przekształcenia się w raka jelita grubego. No i mamy jeszcze między innymi dysplazję, czyli im większa dysplazja takiej zmiany, tym większa szansa, że zostanie ona przekształcona w raka jelita grubego. I na koniec jest sama liczebność. Im więcej polipów, tym większa szansa, że któryś z nich przekształci się w raka jelita grubego. Dlatego też w momencie, w którym na przykład mamy osoby, które cierpią na wielopolipowatość rodzinną, u których czasami te polipy mogą iść w dziesiątki, wtedy szansa u takich osób na wystąpienie raka jelita grubego czasami potrafi się zbliżać albo wynosić po prostu 100%, czyli nie da się praktycznie tego uniknąć z powodu liczby polipów. Mamy bazę, przechodzimy do samych badań. Pierwsze badanie jest tak naprawdę badaniem palpacyjnym, czyli innymi słowy macanką. Idziemy do proktologa na przykład, czy też innego lekarza, może być oczywiście gastrolog, zakłada rękawiczkę i z żelem poślizgowym wchodzi w kanał odbytu. W momencie, w którym będziemy mieć ten palec w kanale odbytu, lekarz jest w stanie potencjalnie wykryć tak zwane nisko położone zmiany, czyli w dolnym odcinku odbytnicy. Oczywiście one absolutnie nie muszą być tam umiejscowione, ale jeśli umiejscowione tam są, to mogą być właśnie wykryte w takim prostym badaniu palpacyjnym. Oczywiście całe mnóstwo osób się tego boi albo wstydzi, natomiast jest to badanie, które potencjalnie może dostarczyć sporo informacji a propos właśnie tak zlokalizowanych polipów. Drugim badaniem jest badanie z krwi. Jest to badanie typu PCR i nazywa się Septyna 9. Jeśli chodzi o koszt, to wynosi on od 800 do 1000 zł.
Więc jak widać, tak naprawdę jesteśmy w terytorium mniej więcej kosztu badania samej kolonoskopii, tak jak mówiłem, czasami nawet już ze znieczuleniem. Jest to badanie, które będzie wykrywać tak zwane metylowane fragmenty DNA genu Septyna9. Jest to fragment DNA, który będzie oddzielać się potencjalnie od nowotworu. Innymi słowy, badanie to może nam potencjalnie pokazać, czy w ciele, oczywiście tak naprawdę w jelicie grubym, będzie znajdować się nowotwór. Nie mówi nam nic o wielkości takiej zmiany, o lokalizacji, mówi tylko, czy potencjalnie on występuje. I teraz, no właśnie, z jaką czułością, z jaką swoistością mówi, że występuje? Ta będzie się różnić w zależności od badania, na które spojrzymy, ale średnio czułość tego badania będzie wynosić 72,2%. Przypominam, jeśli chodzi o kolonoskopię, ono może dla tych mniejszych zmian wynosić od 73 do 90 paru procent, dla tych większych od 1 cm 89-95%. Swoistość wynosi 80,8%. Ta kolonoskopii jest zdecydowanie wyższa, dla tych większych zmian będzie wynosić w okolicy 95%, dla tych mniejszych 94%. Innymi słowy, nawet jeśli zapłacimy tutaj sobie do 1000 zł, dostaniemy bardzo użyteczne informacje, ale czułość będzie w najlepszym razie podobna do kolonoskopii tego badania, a swoistość będzie gorsza niż kolonoskopii. Największy kłopot tego badania jest taki, że tak naprawdę nawet jeśli będziemy mieć pozytywny wynik, to powinno to prowadzić do diagnostycznej kolonoskopii. Jeśli z kolei występują takie zmiany we wczesnym stadium, na przykład w stadium pierwszym, to badanie to ma dla takich zmian bardzo niską czułość, ona wynosi w niektórych badaniach na przykład 35%. Innymi słowy, nie pokaże rzeczywiście z takich zmian z jakąkolwiek dużą czułością we wczesnym stadium, a nawet jeśli wynik jest pozytywny, to i tak może prowadzić do kolonoskopii. Kolejne badanie, nazwałbym je złotym standardem alternatyw, jeśli chodzi o zwykłą kolonoskopię. Jest to wirtualna kolonoskopia. Jest to w rzeczywistości po prostu tomografia komputerowa, dzięki której bada się jelito grube. Jeśli chodzi o koszty, to są one, z tego co sprawdzałem, obecnie tak naprawdę zbliżone do zwykłej kolonoskopii. Mniej więcej między 800 a 1200 zł. I tutaj możemy sobie oczywiście zrobić jakąś tabelkę i porównanie. Jakie są plusy, jakie są minusy? Na pewno plusem jest to, że nie jest to badanie inwazyjne. Minusem z kolei jest to, że dostaniemy dawką promieniowania jonizującego. Chociaż ja nagrywałem tutaj odcinek a propos tego, jak melatonina w większych dawkach może chronić przed takim promieniowaniem, co pokazywały badania już bezpośrednio na ludzkich uczestnikach, a nie mysich, żeby była jasność. Także, żeby było jasne, można oczywiście łagodzić jak najbardziej te skutki uboczne i wydaje mi się, że jeszcze raz ta wirtualna kolonoskopia jest najlepszą alternatywą dla osób, które nie mogą albo boją się mieć zwykłą kolonoskopię. Co z czułością, co z swoistością. Jeśli chodzi o czułość dla zmian dużych, czyli powyżej 1 cm, 10 mm, to ma czułość 88-90%, czyli tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko tej czułości, którą da nam zwykła kolonoskopia. Jeśli chodzi o zmiany mniejsze, czyli startujące od 6 mm, to czułość wynosi 76 do 83%. Innymi słowy, jest wciąż dobra, albo bardzo dobra, bym powiedział, ale trochę gorsza niż czułość kolonoskopii. Dalej oczywiście jest kwestia innych minusów, to znaczy nie można między innymi wycinać oczywiście polipów, bo to jest badanie obrazowe, tak jak w przypadku klasycznej kolonoskopii. Nie możemy sobie pobrać wycinków do badania histopatologicznego. Niemniej, tak jak mówiłem, samo to badanie jest prawdopodobnie najlepszą alternatywą dla zwykłej kolonoskopii, ale żeby było jasne, nie jest tak, że trzeba wykonać jedno badanie. Jeśli ktoś chciałby trochę głębiej sięgnąć do kieszeni, a jednocześnie mieć spokój ducha, że wszystko jest ok, jeśli się martwi, to można łączyć to badanie z innymi badaniami, właśnie między innymi z krwi, między innymi z kału, aby maksymalizować pewność, że wszystko jest ok. Kolejne badanie to kapsułka okrężnicza. Mianowicie możemy sobie łyknąć kapsułkę i w ten sposób dokonać tego badania endoskopowego, bo tak naprawdę oczywiście połknięcie tej kapsułki to jest swoisty rodzaj badania okrężnicy, badania endoskopowego. Badanie te dzieje więc wszystkie kłopoty, że tak powiem, wirtualnej kolonoskopii, poza tym, że tutaj nie mamy promieniowania jonizującego. Natomiast ma ogólnie bardzo dobrą swoistość i bardzo dobrą czułość. Jeśli chodzi o polipy powyżej 6 mm, czułość wynosi 88%, swoistość 94%. Polipy większe niż 1 cm, czułość 88%, swoistość 95,5%. Gruczolaki powyżej 10 mm,
czułość 85%, swoistość 95%. Jest bardzo, ale to bardzo porównywalna właśnie z klasyczną kolonoskopią, ta kapsułka okrężnicza. Minus taki, że tak naprawdę bardzo ciężko jest zrobić takie badanie. W Polsce jest bardzo niewiele gabinetów czy różnego rodzaju centrów, gdzie można go dokonać. Jeśli chodzi o cenę, znalazłem jak przykład jakiegoś cennika, jeśli chodzi o taką kapsułkę endoskopową Daita cienkiego i grubego, jest to 4,5 tysiąca. Innymi słowy, za tą czułość i swoistość i naprawdę dobry zestaw informacji trzeba dosyć srogo płacić. Innymi słowy, nie jestem pewien, ile osób się na to zdecyduje, ale chcę, żebyście wiedzieli, że są takie opcje również. Kolejne badanie to badanie, które nazywa się Colotect. Jest to badanie, które będzie wykrywać DNA 3 różnego rodzaju genów, które są powiązane z rakiem jelita grubego. Nie jest to badanie z krwi, nie jest to badanie obrazowe, jest to badanie z kału. Innymi słowy, pobieramy próbkę kału i wysyłamy do laboratorium, albo oczywiście już ta próbka jest zaniesiona do laboratorium. Jakie są wyniki? W dużym badaniu Name Test DNA z kału wykrywał 92,3% raków jelita grubego, podczas gdy badanie na utajoną krew w kale FIT wykrywał 73,8% takich zmian. Dla zaawansowanych zmian przedrakowych czułość była dużo niższa, 42,4% dla testu DNA versus 23,8% dla testu FIT. Jeśli chodzi o cenę, to z tego co widziałem w Polsce badanie to jest dostępne w cenie mniej więcej 1000 zł. Na koniec mamy 4 klasyki i mówiąc klasyki, mam na myśli to, że są to badania, które są tak naprawdę szeroko używane w medycynie, natomiast moim zdaniem one będą najlepszą pulę informacji dostarczać w momencie, w którym będą wykonane tak naprawdę wszystkie razem. Nawet te badania, właśnie 4, które zaraz wymienię, albo przynajmniej część z nich mogą być robione razem z innymi badaniami, których wcześniej wymieniłem, aby zwiększyć pulę informacji. Tak naprawdę chciałoby się prawie rzec, że można je dowolnie mieszać. Nie ma żadnych przeciwwskazań, a propos tego największym kłopotem, jak to w życiu najczęściej bywa, są pieniądze. Mianowicie oczywiście każdy kolejny test będzie dostarczać coraz więcej informacji, będzie potwierdzać, że na przykład rzeczywiście nie mamy danych kłopotu, albo potwierdzi, że mamy dany kłopot, ale będziemy musieli zapłacić za to więcej pieniędzy. Teraz o jakich testach mówię? Będziemy mówić tutaj o kalprotektynie. Kalprotektyna opowiadałem choćby w tym odcinku, jak diagnozować u siebie choroby układu pokarmowego. Kalprotektyna jest specyficzną substancją, która jest wydzielana przez neutrofile i generalnie jest to używana jako marker stanów zapalnych w jelicie grubym. I oczywiście może być tak, że w momencie, w którym będzie się coś działo łącznie z nowotworem jelita grubego, że kalprotektyna będzie rosnąć. Jeśli chodzi o czułość i swoistość tych testów, zaraz do tego przejdę. Innym klasykiem jest badanie, o którym już mówiłem, czyli badanie na utajoną krew w kale. Idealnie robić to jako badanie FIT, czyli badanie immunochemiczne. Ono nie wymaga specjalnego przygotowania, nie wymaga specjalnej diety i jest o niebo precyzyjniejsze niż takie wcześniej używane badania gwajakowe. Czyli sobie, jeśli robić badanie na utajoną krew w kale, to robić badanie FIT, F-I-T. Kolejnym badaniem jest antygen karcynoembrionalny, o którym już mówiłem na kanale, czyli tak zwany CEA. On, przypominam, oficjalnie nie jest używany jako test przesiewowy i nie może być używany jako test przesiewowy, bo jest po prostu zbyt niedokładny. Jest podbity między innymi u palaczy. Dlatego często jeśli zrobi się badanie tego antygenu, to jest dodatkowa informacja, że jest osobna skala, taka normatywna dla osób, które palą. Jeśli już ktoś ma wykrytego raka jelita grubego, to z kolei używa się go do kontrolowania poprawności czy efektywności leczenia. Natomiast ja zawsze powtarzam, antygeny te nowotworowe mają to do siebie, że one mogą być użyte oczywiście, żeby było jasne, nieoficjalnie, to jest moje podejście, one mogą być używane poniekąd jako test przesiewowy, jeśli się je robi regularnie. Bo jeśli robisz je regularnie, to logika każe nakazywać, że będziesz widzieć, jakie są zmiany. Jeśli na przykład cały czas Twoje wyniki były płaskie i w pewnym momencie nagle z testu na testu zaczynają się zwiększać, szczególnie w krótkim odcinku czasu, jest wskazanie, że coś może być nie tak. I nawet już były ciekawe przypadki słuchaczy kanału, którzy robili sobie takie testy regularnie i udało mi się wykryć wcześnie, naprawdę wcześnie parę rodzajów nowotworów, bazując właśnie na omówieniu
bo był o tym osobny odcinek tego, kiedy używać danego markeru. Mówiłem większość, nie wszystkie z tych markerów, ale pomaga to potencjalnie z ustaleniem, czy coś może być nie tak, jeśli chodzi o raka danej części ciała, czy danego organu, albo układu, albo systemu. Ostatnim badaniem z tych klasyków jest badanie M2PK, M2-PK. Jest to kolejne z badań przesiewowych pod kątem raka jelita grubego. I ono jest bardzo fajne, można go wykonać albo z krwi, albo z kału, przy czym z krwi praktycznie nikt tego nie robi, najczęściej jest to badanie robione z kału. Jest to badanie, które jest badaniem metabolicznym, można powiedzieć, i jest w stanie pokazać, czy będą występować przede wszystkim polipy i oczywiście tym samym również w przypadku raka jelita grubego, potencjalnie raka jelita grubego. One jest o tyle fajne, że jest w stanie wykrywać polipy nawet w dosyć wczesnej fazie, czego tak naprawdę nie można powiedzieć o większości poprzednich badań, które sobie omawialiśmy. Właśnie dlatego mówiłem, że ta czwórka jest poniekąd takim fajnym klasykiem, każdy z nich w sobie, ale fajnie jest robić je razem. Całkowity koszt tych badań, jeśli ktoś chciałby sobie zrobić, najczęściej to jest 550 do 700 zł. Wrzucę na ekran tutaj informacje dla osób, które chciałyby zobaczyć, jaki jest mniej więcej rozkład cenowy tego, czyli na przykład badanie M2PK może kosztować od 160 do 300 parudziesięciu złotych, krew utajona w kale metodą FIT 90-130 zł, kalprotektyna w kale od 140 do 220 zł, antygen karcynoembrionalny CA 47 do 70 zł. Tak mówię, generalnie w okolicy 700 zł można często się zamknąć, jeśli chodzi o wszystkie te 4 badania razem. Jak wypada czułość i swoistość? Jeśli chodzi o ten marker M2PK, to czułość i swoistość będzie wynosić odpowiednio 79 do 80%, jeśli chodzi o większość nowotworów jelita grubego, innymi słowy. Jest dosyć duża szansa, że rzeczywiście wykryje to, co ma wykryć i stwierdzi, jeśli chodzi o swoistość, że nie będzie mieć tych fałszywie dodatnich wyników, czy przynajmniej relatywnie mało. Chociaż jak widać wciąż istnieje szansa 1 na 5 średnio. Jeśli chodzi o kalprotektyna jest kłopotliwa sama w sobie, ponieważ tak, jeśli rzeczywiście ktoś ma już raka jelita grubego, to kalprotektyna jest w stanie pokazać 92,8% z nich, czyli taka jest czułość, ale swoistość jest koszmarnie niska. Czyli innymi słowy, swoistość w takich dużych badaniach wynosiła 41,7%. Innymi słowy, jeśli jest nowotwór, to pokaże z dużym prawdopodobieństwem, że ten nowotwór jest. Natomiast bardzo często kalprotektyna będzie podwyższona, kiedy nie ma żadnych nowotworów i oczywiście przypominam, powodem jest to, że jakiekolwiek tak naprawdę stany zapalne jelita grubego mogą podwyższyć kalprotektynę. Choroba leśniewskiego krona, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nawet bardziej rozległe hemoroidy również są w stanie potencjalnie podbijać taki wynik. Nawet można powiedzieć, mamy takie przechodnie stany zapalne. Jeśli ktoś ma mocne stany zapalne w jelicie cienkim, to może to spowodować podbicie przynajmniej tymczasowe kalprotektyny. Jeśli chodzi o badanie na utajoną krew w kale, przypominam, immunochemiczne FIT, to czułość wykrywania raka jelita grubego wynosi 74%, swoistość 94%, więc bardzo wysoka i jeszcze raz praktycznie identyczna jak w przypadku kolonoskopii, więc stąd nie bez powodu mówiłem, że jest to jedno z takich badań, które daje nam fajną pulę informacji, zwłaszcza jeśli sobie porównamy to z kalprotektyną, że kalprotektyna daje nam 92,8% wykrywalności raka jelita grubego, ale ma bardzo niską swoistość, 40% z haczykiem, a tutaj możemy sobie to odwrócić z kolei. Jeśli badanie na utajoną krew w kale ma 94% swoistości i ma 74% czułości, to nawet te dwa badania już są w stanie dać nam w miarę spójny obraz tego, czy mamy kłopot, czy go nie mamy. I też oczywiście zminimalizować ryzyko fałszywych alarmów. Ale oczywiście największą pulę informacji będziemy mieć, kiedy będziemy mieć tych badań więcej. Dzięki serdeczne za wysłanie tego odcinka. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych alternatywach. Czy jest szansa, że będziecie z nich korzystać, czy po prostu zagryzamy zęby i lecimy na kolonoskopię, o ile oczywiście to badanie jest w Twoim przypadku wykonane. Jeśli masz bliskich, którzy mają przeciwwskazania albo boją się, to możesz przesłać im odcinek, bo podejrzewam, że nie ma specjalnie dużo informacji, tak przynajmniej dobrze zgromadzonych w internecie na temat alternatyw, jeśli chodzi o kolonoskopię, ale na koniec jeszcze raz podkreślę, nic tak naprawdę nie przybija kolonoskopii, jeśli chodzi o pulę informacji, której dostarcza i nie powinno to
nikogo dziwić. Dajcie również znać, jakie są Wasze doświadczenia z kolonoskopią. Może wspomnicie też o lekarzach, którzy potrafią robić to relatywnie łagodnie, bo z tym też jest bardzo różnie. Dzięki serdeczne za wysłanie tego odcinka. Jak zawsze ja będę obecny przynajmniej przez chwilę w sekcji komentarzy, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, jeśli będą takowe. Klasycznie polecam swoje flagowe kursy, kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolny język z dowolnej, absolutnie dowolnej rodziny języków, aby przestać non-stop płacić za korepetycje, szkoły językowe, podręczniki, aplikacje i inne cuda. W drugiej kolejności polecam kurs Experts Incubator, czyli tak zwana kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę wiedzy, jak zapamiętywać informacje, tworzyć ich głębokie rozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę. Idealne dla każdej osoby, która chce efektywnie przyswajać informacje, więc uczniowie, studenci, osoby, które chcą się dobrze uczyć i udowodnić to, jeśli chodzi o papierki, to osób, które nienawidzą swojej pracy i chcą ją zmienić albo już rzucili tą pracę, ale nie mają jeszcze kompetencji, żeby znaleźć inną pracę. Można opanować takie umiejętności przy pomocy tego kursu. Do osób, które kochają swoją pracę, ale muszą jakoś się wykazać, żeby dostać awans albo podwyżkę. No i oczywiście dla osób takich jak ja, być może i Ty, które nie chcą zapominać tego, co zapamiętują, żeby nie mieć tego poczucia straconego czasu. I na koniec kursu jeden włos za daleko, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować u siebie przyczyny telogenowego wypadania włosów, czyli ten stan, kiedy włosy wypadają często garściami, nawet w setkach dziennie i tym samym zatrzymać go. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mi spędzić czas również po wysłaniu tego odcinka. Również w tym komentarzu będzie literatura naukowa, na którą powołałem się w tym odcinku. Link do ostatniego artykułu na temat pamięci, który publikowałem na stronie, i link do newslettera, który publikuję raz w tygodniu, najczęściej we wtorek, Kroniki Ciała i Umysłu, który jest swoistym miszmaszem różnego rodzaju tematów pamięciowych, motywacyjnych, jak i medycznych. Z kolei w opisie znajdziesz linki do wszystkich partnerów kanału. Są to linki zniżkowe, innymi słowy możesz je zastosować za każdym razem, kiedy będziesz zamawiać u partnera kanału i dostaniesz zniżkę, a ja z kolei dostanę w ramach afiliacji jakąś niewielką ilość kwoty danego zamówienia. Są to na przykład firmy Alines i Massozone, czyli firmy suplementacyjne, które posiadają olbrzymią ilość certyfikatów jakości i sprzedają naprawdę bardzo dobre produkty. Firma Numa, która sprzedaje wysokopolifenolową oliwę z oliwek. I uwaga, ma badania jakościowe, badania biochemiczne do absolutnie każdej partii oliwy, którą sprzedaje. Jeśli martwi Cię kupowanie fałszywej oliwy na rynku, to firma Numa tak naprawdę eliminuje jakiekolwiek ryzyko w tym departamencie. Oczywiście firma Mitore, która sprzedaje lampy czerwieni, podczerwieni i bliskiej podczerwieni, są fantastyczne, jeśli chodzi o leczenie całego mnóstwa różnego rodzaju kłopotów zdrowotnych. I na koniec, jeśli spodobały Ci się informacje podane w tym filmiku, to przypominam, że można je wszystkie ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Opcja ta jest dostępna dla patronów kanału, a sam patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można zapisać się nawet na 1 miesiąc i ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i ponad 200 innych. Również dla patronów jest dostępne osobne forum prywatne, gdzie można mi zadawać pytania i gdzie również publikuję badanie tygodnia, raz w tygodniu, najciekawsze badanie, które wpadło mi w ręce i je omawiam dokładnie. Dzięki serdecznie za towarzyszenie mi podczas słuchania tego odcinka i do usłyszenia w następnym.